i najlepsze przygotowanie duchowe do tego spotkania z Chrystusem twarzą w twarz na sądzie. To właśnie spowiedź generalna. Ci, którzy wtedy z Nim się spotkają, wprawdzie będą przeżywać szok na widok ogromu uczynionego przez siebie zła, ale nie zobaczą męki Chrystusa. Nie pokaże im swoich ran spowodowanych grzechami, powie: moje dziecko, ja już w sakramencie pokuty zanurzyłem Cię w swoich ranach, obbyłem Cię w swojej krwi. Chodź, rzuć się w moje objęcia, wszystko będzie dobrze. I ci ludzie właśnie zupełnie inaczej będą przeżywać ten sąd szczegółowy niż pozostali, którzy się do niego nie przygotowują. Dlatego też, drodzy, gdy napotykacie na swojej drodze nasz ruch Iskra z Polski i jego zaproszenie do przemyślenia własnego życia i do udania się do konfesjonału, nie lekceważcie tego. Zupełnie inaczej będziecie ten sąd przeżywać z czystą duszą. Nasz ruch ma więc wiele wymiarów i wiele kierunków swojego działania. Oprócz tego duchowego ofiarowania się, czy ofiarowania swojego krzyża codziennego za cały świat, za grzeszników ziemi i modlitwy za nich. Oprócz tych dwóch zadań, których się podejmujemy, wszyscy, którzy się do nas przyłączają, mamy również i to: nakłonić jak największą liczbę ludzi do spowiedzi generalnej. To też jest jakiś wielki dar Boga. I to bardzo akcentujemy. Jeżeli ktoś przyłącza się do nas, czy chce nas wesprzeć, to mówimy, że owszem, ale to miej na względzie. A jeśli chodzi o sferę zewnętrzną naszego działania, mamy potężne wezwanie z nieba, że Polska powinna być pokryta jak najgęściej siecią wieczorników maryjnych, w których ludzie przygotują się jak najlepiej do tego, co nadchodzi. Matka Najświętsza obiecuje, że osłoni nasz kraj wtedy, gdy inne kraje będą zalewane, druzgotane przez te straszne wydarzenia. W dużym stopniu nas ochroni, osłoni swoim płaszczem właśnie dzięki tym wieczornikom, w których jej dzieci oddają się jej w niewolę miłości, ofiarują wysiłek włożony w przemianę życia, ale też apostołują. Na różne sposoby apostołują. Druga dziedzina naszego działania to jest zaproszenie Polaków do tworzenia tego, co nazywamy Arką Ocalenia. Nie będę rozwijał tu tego tematu, ponieważ możecie o tym wszystkim przeczytać. Wiele szczegółów jest na stronie naszej. Do czego jest to zaproszenie? Ponieważ mamy całkowitą pewność, że zbliża się wojna, straszliwa trzecia wojna światowa. Ona jest Bożym planem. W związku z nią
głód, kryzys i ostatni wysiłek szatana, ażeby jeszcze ogłosić się na końcu tego stulecia, które było mu dane, Panem świata. Przez swojego antychrysta, oczywiście sam z rogami nie będzie zasiadał na tronie świata, ale przez swojego antychrysta. To będą straszliwe prześladowania, jeszcze poprzedzające prześwietlenie sumień, o którym mówiłem, wzbudzające już tych najdzikszych prześladowców, kategorycznie odrzucających Chrystusa. Ten pierwszy etap prześladowań będzie trochę łagodniejszy. Będzie to chęć zwabienia przez antychrysta ludzi, przeciągnięcia ich na swoją stronę w okresie głodu i kryzysu, przez rzucenie im jakiegoś ochłapa. Masz tę łyżkę strawy, a może nawet jak mi się oddasz, to jakieś bogactwo. Proponuję ci. Chcesz umierać z głodu, to sobie umieraj. Chcesz, żeby twoje dzieci umarły? Umierajcie sobie. Ale jeśli chcesz stanąć po mojej stronie i się zadeklarować, musisz wyprzeć się swojej wiary. Wszelkiej religii. Boga nie ma. To tylko mit. Skąd on będzie? Jakim językiem będzie mówił? To wszystko jest mało ważne. Może poda się za jakiegoś kosmita. Ta w cudzysłowie religia kosmiczna teraz coraz szybciej się rozwija. Tak czy inaczej postawi ludziom to ultimatum. I co wtedy może się stać? Wielu dzisiaj wierzących w Chrystusa ulegnie. Pójdą na łatwiznę. Tym bardziej, że nie będą mieli środków do przeżycia. Dlatego też mamy wezwanie z nieba. Nie powinniście w to wątpić i mówić, że ci ludzie z Iskry coś sobie wymyślili, jakieś tam arki, jakieś zapasy. Nie. To jest wyraźna, najwyraźniejsza wola Boga. Polska przede wszystkim, chociaż chcielibyśmy, żeby za granicą takie arki ocalenia powstawały.